czuć ogromną wytrwałość, odporność, żeby tu przetrwać, bo i klimat, i warunki, i brak środków materialnych powoduje, że ludzie rezygnują albo nie wytrzymują tej presji. A to jest subtelne, to jest delikatne, to wymaga cierpliwości, to wymaga pracy. Naszą indyjską przygodę zaczynamy w dość niecodziennym miejscu, bo jesteśmy w utopijnym mieście o nazwie Auroville! Tak jest. Auroville, utopijne miasto. A dlaczego utopijne? A dlatego, że w 1968 roku pewna Francuska wymyśliła sobie, że założy miasto albo stworzy miejsce, które będzie przeznaczone dla ludzi z całego świata, którzy będą mogli tutaj żyć ponad wszelkimi podziałami. Ponad podziałami rasowymi, politycznymi, religijnymi, narodowościowymi, jakimikolwiek. Ludzie po prostu mają tutaj być szczęśliwi, mają żyć tak jak chcą żyć, mogą uprawiać jogę, medytować, każdy może oczywiście robić co chce. No a my sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Idea Auroville powstała w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Właściwie trzeba się cofnąć dokładnie do 1968 roku i wtedy to pewna Francuska, nazywana tutaj matką, oficjalnie otworzyła to właśnie miejsce. Na otwarcie przybyło 124 reprezentantów z krajów z całego świata. Każdy z nich przyniósł garść ziemi ze swojego państwa, która została złożona w specjalnym sarkofagu na terenie gdzieś tutaj w Auroville. Ideą tego miasta jest stworzyć wspólnotę różnych narodów, wspólnotę różnych ludzi z różnych krajów, którzy mają wspólny ideał, nakierowany na pokój, na porozumienie, na wspólnotę, na dialog, na stworzenie miejsca, gdzie różni ludzie z różnych krajów, różnych wiar, różnych wyznań, narodowości, poglądów mogą wspólnie pracować, wspólnie tworzyć wspólny świat, który jest niezależny od zewnętrznych wpływów, który propaguje pokój. W Auroville nic do nikogo nie należy, a samo Auroville należy do ludzkości. Auroville ma być pomostem między przeszłością a przyszłością. Wszystko, co zostało już do tej pory wymyślone i odkryte, ma być wykorzystane, żeby budować lepszą przyszłość. Auroville to miejsce niekończącej się edukacji i wiecznej młodości. W Auroville dąży się do permanentnej poprawy cielesnych i duchowych aspektów życia ludzkiego. Do Auroville może przyjechać każdy. Można przyjechać jako gość, można przyjechać jako wolontariusz, można przyjechać też z zaplanowanym zostaniem tutaj na dłużej. My zatrzymaliśmy się w hostelu, to się nazywa Guest House, których jest tutaj kilkadziesiąt na terenie całego Auroville. Jesteśmy w centralnym guest house'ie, płacimy za noc 30 zł. I tak mniej więcej te ceny się kształtują, właściwie zaczynają się od pewnie 10 zł i w górę idą do powiedzmy 100 zł za noc. W takim guest house'ie w opłatę wliczone jest śniadanie oraz obiad. Mamy także do dyspozycji pralnię, czyli ten budyneczek, który minęliśmy, a także do dyspozycji mamy rowery, których jest multum, ale działa pewnie jakieś 5. Tak wygląda nasz domek piętrowy. My mamy tylko parter. Łazienka jest schowana z tyłu budynku. My mamy pokoik jeden, zaraz wam pokażemy. Warunki skromne, ale wystarczające. Chociaż jakbym miał tutaj mieszkać na przykład rok, tak jak niektórzy to robią, to mogłoby to być trochę problematyczne. Plus jest taki, że jest dobry internet. No dość skromnie i estetycznie jest. Mamy jedno łóżko tutaj, jedno łóżko tam w rogu, stoliczek, siedzonko, jeden fotel wyklinowy, nie wiem, może z 6 metrów, 7 metrów kwadratowych. Dużo okien, w oknach nie ma w ogóle, znaczy w ramach okna nie ma okien, tylko są takie siatki przeciwko komarom i tyle. I tak się tutaj żyje. Po załatwieniu pierwszych formalności wbiliśmy do Town Hall, czyli do Urzędu Miasta Auroville, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze, no powiedzmy takie małe urzędziki, które funkcjonują na terenie miasteczka. My przyjechaliśmy do Urzędu Finansowego, żeby zdobyć taką kartę. To jest karta, którą się ładuje kwotą dowolną i wszędzie, gdzie się tutaj chodzi do jakichś knajpek, nie knajpek, do stołówek, wszędzie płaci się taką knajpą. I wszędzie, gdzie się chodzi tutaj do jakichś knajpek, sklepików, stołówek, to płaci się właśnie tą kartą.
na której ma się środki, w ogóle nie trzeba używać gotówki ani zwykłych kart bankomatowych. Auroville zostało wybudowane, można powiedzieć, na terenie takiego koła wielkiego i cały teren, jak i miasto, zostało podzielone na 4 strefy. Pierwsza strefa to strefa mieszkalna, druga strefa to strefa przemysłowa, następnie mamy strefę kulturalną i strefę międzynarodową. Po środku tego całego terenu stoi wielka, kulista świątynia, która tak naprawdę świątynią nie jest. Martri Mandir jest świątynią, ale tak naprawdę nie świątynią, bo w środku nie ma czegoś takiego jak wyznawanie jakiegokolwiek kultu religijnego, bo jest to miejsce wolne od wszelkiej religii. Można tam sobie pójść, wyciszyć się, pomyśleć o sobie, pomedytować troszkę i tyle. W środku niestety nie można filmować ani robić zdjęć, także jedyne co, to możemy pokazać Wam tę piękną budowlę tylko i wyłącznie z zewnątrz. Stołówka. Stołówki w zasadzie na terenie Auroville są dwie. Jedna to stołówka dla gości i wolontariuszy, druga, która znajduje się kawałek dalej, to stołówka dla mieszkańców Auroville. Stołówka dla mieszkańców różni się tym od naszej, że tam każdy przychodzi i spożywa to, co chce, natomiast płaci się za to raz na miesiąc. Jest taki jeden wspólny fundusz, na który zrzuca się każdy mieszkaniec z 2500 osób, które tu mieszkają, i potem z tego budżetu robi się obiady, płaci się za prąd, za wszystkie opłaty eksploatacyjne itd., itd. Natomiast nasza stołówka to stołówka, tak jak wspomniałem, dla gości. Wygląda bardzo podobnie, tyle że po prostu za każdym razem, jak się przychodzi, płaci się opłatę w wysokości 220 rupii, czyli 12 zł. 240 rupii, czyli 12 zł, i wtedy można sobie dowoli jeść szwedzki stół. Jedzenie w Auroville jest głównie wegańskie. Dzisiaj mamy spaghetti z sosem pomidorowym i nałożyliśmy sobie trochę sera, także oszukaliśmy tutaj. Do tego sałatkę z pomidora i ogórka, także wszystko jest proste, oczywiście organiczne, i większość tego jedzenia, co ciekawe, została wyhodowana tutaj na terenie Auroville. Jak człowiek sobie już wróci ze stołówki, ze śniadania i przyjdzie na poranną kawę, to może sobie ją spożyć, czytając aurowilskie nowości, czyli tygodnik, który jest wydawany tutaj na miejscu, z którego możemy się dowiedzieć na przykład, kto skończył 18 lat w tym tygodniu, jakie dzieją się wydarzenia w przeciągu całego tygodnia, kto został nowym mieszkańcem miasta. Kilkanaście stron ciekawostek prosto z Auroville. Bartek właśnie zgubił plecak i pojechał go szukać. Ma szczęście, że jesteśmy w Auroville, ponieważ tu nic nie ginie. Nie ma policji, nie ma prawa i wszyscy rozwiązują spory między sobą. To jest taka pokojowa społeczność. Czekamy, aż wróci i nagramy, jak tu będzie jechał ze swoim plecakiem, o ile go znajdzie. Znalazłeś? Tak. Co już skarżyłaś? Auroville jest tak naprawdę samowystarczalne, przynajmniej stara się być, może nie jest w 100%, ale mamy tutaj restauracje, sklepy, mamy pocztę. Jest też samowystarczalne pod innym względem. W Auroville energia czerpie się z paneli słonecznych. Kojarzycie kuchnię, w której jedliśmy nasz obiad? Nazywa się ona Solar Kitchen i jest całkowicie oparta na energii słonecznej. W Auroville mieszka około 2500 osób, z czego 600 z nich to są osoby nieletnie, czyli takie, które muszą chodzić do szkoły. Szkół jest tutaj kilkanaście, ale nie są to takie same szkoły, jakie znamy z Polski, do których my chodziliśmy. Są to szkoły, które przypominają te placówki, które dopiero wchodzą i pojawiają się w Polsce, czyli szkoły o modelu demokratycznym. W skrócie, bo oczywiście nie jestem specjalistą, są to szkoły, w których dzieciaki uczą się wtedy, kiedy chcą, i uczą się tego, czego chcą. Tak jak teraz nagrywam, to uświadamiam sobie, że na wielu ujęciach jest po prostu pusto i widać mało ludzi. I to prawda, nie ma tutaj za dużo ludzi. Teren ma 20 km², a rezydentów stałych jest tutaj tylko 2500 osób. Także biorąc pod uwagę, że to wszystko jest schowane w wielkim, gęstym lesie, to tak naprawdę tutaj za dużo osób nie widać. Nie licząc raz po południu, kiedy się idzie na stołówkę i widać trochę więcej osób,
to większość czasu spędzamy po prostu we dwójkę. Kończymy już naszą przygodę w Auroville, uciekamy z tego utopijnego miejsca. Bardzo ciekawego, przyjemnego, fajnie się tutaj spędziło ostatnie 4 dni, w ciszy i spokoju, w przeciwieństwie do tego, co było przez pierwsze kilka dni w Indiach. Lecimy dalej, bo czas ucieka. Jak ktoś będzie tutaj, jak ktoś będzie w Indiach i będzie miał okazję tutaj przyjechać chociaż na kilka dni, to naprawdę warto zobaczyć, jak to wygląda od środka. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku wideo bloga Jestem tu!